Dziś w Papuziej Telewizji gościmy Arę Marakanę. Ale zanim przybliżę Państwu jej tytułową misję, muszę opowiedzieć o innym gatunku. Od pewnego czasu miłośnicy papug na całym świecie z wypiekami na twarzy kibicują pionierskiemu przedsięwzięciu przywrócenia do środowiska Ary modrej, o czym szczegółowo postaramy się opowiedzieć w osobnym filmie. To pasjonująca historia, ale teraz wspomnę o niej w dużym skrócie. Ary modre uznano za gatunek wymarły, ale okazało się, że w kilku hodowlach w różnych rejonach świata pozostały nieliczne osobniki tego gatunku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób i organizacji zajmujących się ochroną przyrody udało się zebrać większość ocalałych ar modrych, rozmnożyć je i stworzyć im warunki do osiedlenia w środowisku, gdzie wcześniej występowały. Istotny był jednak problem, że ocalałe ary modre to osobniki, które przyszły na świat w hodowlach lub też przebywały w nich latami. Zatraciły więc instynkt postrzegania naturalnych niebezpieczeństw i obrony przed nimi. Ponadto ptaki te nie potrafiłyby znaleźć w nieznanym im środowisku właściwego, bezpiecznego pożywienia. Jak je tego nauczyć? I tutaj pojawiają się papugi, których przedstawiciela widzicie Państwo na mojej dłoni. To Ary Marakany. O tym, że to właśnie one zostały wybrane do tej misji, zadecydowało kilka czynników. Część obszaru ich występowania pokrywa się z dawnym obszarem występowania ar modrych. Marakany zamieszkują bardzo zróżnicowane środowiska. Generalnie są to lasy, ale również sawanny, lasy mangrowe, no i endemiczne obszary w północno-wschodniej Brazylii nazywane caatinga, czyli półpustynne, porośnięte kaktusami oraz ściernistymi drzewami i zaroślami, które na okres trwającej do 9 miesięcy suszy gubią liście. I właśnie tę brazylijską caatingę zamieszkiwały kiedyś również ary modre. Ale z arami modrymi Marakany łączy nie tylko zamieszkiwanie podobnego środowiska, a w związku z tym podobne upodobania pokarmowe, ale też zbliżona wielkość i fakt, że oba te gatunki są również blisko spokrewnione. Ostatni, występujący na swobodzie samiec ary modrej, zanim zniknął na zawsze, był często widywany w towarzystwie ar marakan. Te wszystkie powody sprawiły, że ary marakana posłużyły naukowcom jako model w projekcie adaptacji ar modrych do ich naturalnego środowiska, a odpowiedzialni za ich reintrodukcję uznali nawet ary marakany za idealne do roli instruktorów survivalu. One wiedzą, jak w środowisku przetrwać i jak z niego korzystać. Otrzymały więc zadanie wyuczenia osiedlonych ar modrych, wykrywania zagrożeń, obrony przed nimi, a także umiejętności zdobywania pożywienia. W tym celu odłowiono ze środowiska 8 osobników i umieszczono je w centrum reintrodukcji zbudowanym na terenie Caatingi w wolierach razem z przygotowywanymi do reintrodukcji arami modrymi. Ptaki nawiązały ze sobą relacje, a wtedy zintegrowane już dwugatunkowe statko wypuszczono na przygotowanym dla nich obszarze. Pewne straty były nieuniknione i naukowcy z góry zakładali, że nie wszystkie przetrwają. Jednak z roli instruktorów w szkole przetrwania marakany wywiązały się nadspodziewanie dobrze. Papugi spędzają dużo czasu na drzewach Caraibeira, które odgrywają ważną rolę w życiu lokalnych papug. To właśnie ich owoce, przypominające stronki fasoli, stanowią ważną część diety obu gatunków. Oba też gniazdują w dziuplach drzew Caraibeira. Bez udziału tych dzikich nauczycielek przetrwania przedsięwzięcie to mogło być narażone na całkowitą porażkę. Odłowiono już kolejnych 9 marakan, które mają towarzyszyć następnym wypuszczonym arom modrym. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ogłosić wygraną, ale marakanom, tym cichym bohaterom tego projektu, należą się na pewno słowa najwyższego uznania, dlatego postanowiliśmy przybliżyć nieco te papugi. W 2014 roku, kiedy w Brazylii odbywał się mundial, poświęciliśmy im już film, ale w kontekście piłki nożnej. Ich nazwa kojarzy się przecież z nazwą jednego z najsławniejszych stadionów świata. I nie jest to przypadkowa zbieżność. W języku miejscowych Indian Tupi słowo marakana oznacza zielonego ptaka. A kiedy w XVI wieku na te tereny przybyli Portugalczycy, imieniem tej właśnie ary nazwali niewielką,
7-kilometrowej długości rzekę przepływającą przez dzisiejsze tereny Rio de Janeiro, której okolice zamieszkałe były przez dużą populację tych ar. Rzeka Maracana została uregulowana w 1851 roku i zaopatrywała miasto w wodę. Obecnie przepływa przez Rio wyłącznie w kanałach i jest bardzo zanieczyszczona. No i jak się pewnie domyślacie, ar Maracana już się nad nią nie spotyka. Natomiast budowę Stadionu Narodowego w Rio rozpoczęto w 1948 roku, a ponieważ znajduje się właśnie nad rzeką Maracana, to od nazwy rzeki nazwano go Stadionem Maracana. Tak więc w ten sposób stadion, który w Brazylii uważany jest za największy cud architektury sportowej, a także największą świątynię drugiej brazylijskiej religii, futbolu, otrzymał nazwę Zielonego Ptaka. Co prawda nie bezpośrednio od ar Maracana. Pośredniczyła w tym jeszcze rzeka, nad którą to mieszkały. No tak, ale nie ma ich już w Rio de Janeiro. Maracany występują głównie w Brazylii, ale obszary ich występowania się kurczą. Głównymi zagrożeniami dla tego gatunku, jak chyba dla wszystkich gatunków papug, jest utrata siedlisk wskutek wylesiania oraz chwytanie ptaków do handlu nimi. W Czerwonej Księdze mają obecnie status bliskie zagrożenia. Szacuje się, że na swobodzie żyje obecnie od 1500 do 7000 dorosłych osobników, a trend populacji jest malejący. Jednak dzięki dobremu rozmnażaniu w hodowlach na całym świecie stały się dość pospolite, czego najlepszym dowodem jest ten właśnie młody osobnik na mojej dłoni. Ręcznie wykarmione są wspaniałymi papugami do towarzystwa. Gatunek ten jest ujęty w pierwszym załączniku konwencji waszyngtońskiej, a więc nabywając tę arę do hodowli lub jako ptaka do towarzystwa, muszą towarzyszyć jej tak zwane żółte papiery, zwane też potocznie eurocitesem. Wyjaśnialiśmy to dokładniej w filmie Citesowe papugi. Spadek dzikiej populacji marakan na pewno zachęca do ich hodowli. Być może w przyszłości, podobnie jak w przypadku ar modrych, oby tak się nie zdarzyło, konieczna stanie się ich reintrodukcja. Ale pamiętajcie, że podjęcie próby odbudowy gatunku ar modrych w naturze stało się możliwe tylko dzięki temu, że w hodowlach zachowały się jeszcze czyste genetycznie osobniki. Dlatego hodując papugi zagrożone wyginięciem, a więc również arę marakanę, zadbajcie o to, aby nie dopuszczać do ich krzyżówek z innymi gatunkami, a do rozmnażania używać jedynie osobników wolnych od wszelkich wad.